Hej, tu Sesia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj zajmiemy się trendem na Cloud Skin. Bardzo interesujący trend, który na pewno spodoba się osobom, które są już trochę znudzone bardzo mocnym rozświetleniem i mokrą skórą. Jest to trend, który zapoczątkowany został przez Dominika Skinnera, Senior Artist MAC Cosmetics. I jest to trend, który ma sprawić, aby nasza skóra nie była ani w oczywisty sposób rozświetlona i mokra jak w Dolphin Skin, ale też nie taka płaska i matowa jak w 2016 roku panowały trendy na baking i bardzo ciężką machę na twarzy. Tutaj ten makijaż jest minimalistyczny, bardzo prosty, ale właśnie staramy się znaleźć taki balans między matem a subtelnym rozświetleniem. Dominik faktycznie inspirował się niebem i chodzi tutaj o ten efekt, jaki uzyskujemy, kiedy słońce przebija się przez chmury i mamy taki wyblurowany efekt rozświetlenia, takiej świetlistości. Więc próbujemy uzyskać ten efekt na naszej skórze, mieszając różne formuły, nawilżanie i matowienie, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak taki efekt uzyskać, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. W Cloud Skin bardzo ważna jest pielęgnacja, aby skóra była nawilżona, wypielęgnowana. Ja już pielęgnację mam położoną i zacznę sobie od nawilżającej bazy. Ja będę używała Milk Hydro Grip Primer. Jest to bardzo dobra, nawilżająca baza. Nakładam 2 pompki na całą twarz i to mi przygotuje twarz pod makijaż, delikatnie ją jeszcze nawilży, więc efekt będzie łatwiejszy do osiągnięcia. Przygotowałam kilka podkładów, które mogą pomóc nam w osiągnięciu tego efektu, jaki byśmy chcieli. I oczywiście podkład też dobieramy w zależności od skóry, bo przy skórze bardzo suchej Cloud Skin uzyskamy nakładając świetlisty, delikatnie nawilżający podkład, a przy bardzo tłustej skórze na pewno lepiej sprawdzi się matujący, więc u każdego na pewno będzie to co innego, ale to, co mogę Wam polecić, to na pewno podkład, jakim jest MAC Studio Fix, ponieważ on ma takie bardzo klasyczne wykończenie. On nie jest ani nawilżający, ani matujący. To wykończenie jest takie, no właśnie takie klasyczne, takie po środku. Zobaczcie, że on nie odbija mocno światła, ale też nie jest płasko i matowo. Kolejna propozycja to BB Cream ze Skin 79 i tutaj to wykończenie już jest nieco bardziej nawilżone, ale akurat ten pomarańczowy też nie daje takiego mocno świetlistego efektu. Widzicie, troszkę światło się odbija, więc mamy ten efekt nawilżenia. Pomyślałam również o podkładzie All Hours dla osób, którym zależy również na trwałości, ponieważ jest to podkład, który również ma delikatnie, no wydaje mi się, że matowe wykończenie jednak, ale nie takie bardzo płaskie. Zobaczcie. Według mnie to jest takie satynowo-matowe wykończenie. Dla osób z bardzo tłustą skórą fajnie sprawdzi się Mattifying od Dr. Ireny Eris. On zastyga na całkowity mat. Więc przy takim podkładzie będziemy szukali rozświetlenia w inny sposób. Ale zobaczcie, że jest całkowicie, jeszcze nie zastygł do końca, ale jest to całkowicie matowe wykończenie. I produkt, który mi chyba najbardziej przypadł do gustu w kwestii Cloud Skin, to będzie podkład Match Me Shan, ten nowy. To jest idealny podkład do cer tłustych, ale też nie zostawia takiego płaskiego matu, jest raczej satynowo-matowy w wykończeniu i myślę, że z tego podkładu sobie dzisiaj skorzystamy. Użycie rozświetlacza w Cloud Skin jest kwestią sporną, ponieważ chodzi tutaj o to, aby kosmetyki były idealnie pomieszane ze sobą, takie wblendowane, żeby nie było takiej widocznej, wiecie, krawędzi rozświetlacza na skórze, więc ja pomyślałam, aby użyć sobie po prostu rozświetlacza płynnego, takiej bazy rozświetlającej pod makijaż i rozświetlę sobie nią obszary, które chciałabym, aby były nieco bardziej świetliste, czyli właśnie kości policzkowe, troszkę nos, okolica nad brwiami i łuk kupidyna. Myślę, że dzięki temu uda mi się uzyskać efekt takiego nieprzebijającego się mocno rozświetlenia. Więc tak jak wspominałam, użyję sobie Match Me od Han i zmieszam sobie 2 kolory Warm Beige i Ivory, czyli 01 i 05. Zmieszałam i nakładam na skórę. Podkład powinien być nałożony cienką warstwą. To w Cloud Skin jest również istotne, aby nie mieć efektu ciężkiej skóry. Ona ma być lekka jak chmurki, jak sama nazwa wskazuje. I wklepuję, rozcieram całość pędzelkiem. Doklepuję jeszcze całość gąbeczką. Zobaczcie, ten finish jest prześliczny. Lecimy dalej. Czas na korektor w niedużej ilości pod oko. Ja używam mojego standardowego Clarins Instant Concealer. Zanim przejdziemy do pudru, chciałabym nałożyć sobie róż, ponieważ jest kremowy, aczkolwiek w Cloud Skin jest dowolność. Może to być suchy, może być kremowy. Raczej wybieramy matowe, satynowe wykończenia. Ja pomyślałam, że
ten kolor będzie po prostu idealny do tego makijażu. Jest to Glam Shop w odcieniu krem z cukierków. Zobaczcie, prezentuje się prześlicznie. Cloud Skin to minimalistyczny makijaż, gdzie oszczędzamy na ilości podkładu czy pudru, ale zauważyłam, że róż jest elementem, który jest tam wyraźnie widoczny. I często ten róż był właśnie nieco bardziej żywy w swoim odcieniu, więc pomyślałam, że ten będzie absolutnie idealny. Możecie pomieszać na przykład swoją pomadkę, jeżeli macie jakąś różową, żywszą, z odrobiną podkładu i stworzyć swój własny róż w takim nieco żywszym kolorze. Pędzelek to jest Spectrum i KJH numer 4. I te róże z Glam Shopu kremowe akurat są idealne moim zdaniem do Cloud Skin, ponieważ one nie mają świetlistego, nawilżającego wykończenia, a powiedziałabym, że takie satynowe właśnie, kremowe, ale raczej takie zasychające delikatnie do matu. Chociaż niektóre mają perłowe wykończenie, więc o tych nie mówię, ale akurat te takie klasyczne są raczej matowe. Okej, aż to jest piękny kolor. Dobra, pudry. Puder powinien dawać satynowo-matowe wykończenie. W przypadku cer tłustych może być bardziej matowe, w przypadku suchych bardziej satynowe, ale bardzo istotne jest to, aby miał też te właściwości blurujące, takie wygładzające teksturę skóry. W Cloud Skin chodzi głównie o to, aby tekstura była wygładzona, aby to wszystko było takie bardzo gładkie i jednolite. Ja mam tutaj do polecenia dla Was 3 pudry. Zaczniemy może od najdroższego. Mój ostatni hit, czyli Dr. Irena Eris Matte and Blur Makeup Fixer. Jest to puder, który bardzo mocno utrwala makijaż, matowi i przepięknie wygładza. I ten jest najbardziej matujący z tych wszystkich propozycji. Drugim świetnym pudrem będzie Claresa Blur, który ma również właściwości wygładzające, delikatnie matowi podkład, ale nie matowi skóry na wiele godzin, nie przedłuża matu, więc daje nam taki właśnie miękki, rozblurowany efekt na skórze, ale bez nadmiernego wysuszenia skóry. I ostatni puder, który świetnie się tutaj sprawdzi, to H2O z Glam Shopu, puder, który jest kompletnie niewidoczny na skórze, jedynie delikatnie bluruje teksturę skóry i matowi subtelnie nasz podkład, ale też nie robi takiego płaskiego efektu i jest kompletnie niewidoczny na skórze, więc jest również godny polecenia przy tym trendzie. Ja użyję sobie dzisiaj Dr. Ireny Eris, jest ona w mojej kosmetyczce miesiąca, więc akurat wysypałam sobie trochę na dłoń i użyję mojej gąbeczki do tego, aby ten puder wprowadzić w skórę. Aplikacja pudru gąbeczką również tutaj się fajnie sprawdzi, ponieważ nada nam bardzo miękki efekt matu. Następnie przechodzę do bronzera. Ja będę używała Dr. Ireny Eris w odcieniu Warm. To może być dowolny bronzer. Unikamy mocno rozświetlających formuł, tylko i wyłącznie. Może to być delikatnie satynowy, wypiekany bronzer, a może być matowy, może być kremowy. Tutaj aż nie jest to takie istotne. Nie jest aż takie istotne. Delikatnie policzek. Mieszam się z różem. Powiem Wam, że podobały mi się ostatnio te trendy w makijażu, te, które opanowują na przykład Instagrama czy TikToka, ponieważ często chodzi w nich o takie drobne detale. Kiedyś jak był, wiecie, trend, to po prostu było albo jakiś baking super matte, albo jakieś tam cut crease, jakieś intensywne oko, jakieś takie bardzo wyraziste elementy, albo jakiś konkretny kolor. A tutaj często chodzi o takie detale, że troszeczkę zmieniamy swoją rutynę makijażową, delikatnie nakładamy czegoś więcej, czegoś mniej, w jakimś troszeczkę innym miejscu, ale to są takie subtelne różnice, które fajnie, delikatnie ten makijaż odmieniają, ale wciąż są takie, nie takie oczywiste. Bardzo mi się to podoba. Napiszcie, co Wy sądzicie. I aby wykończyć, utrwalić skórę, spryskam się jeszcze mgiełką od Charlotte Tilbury. To jest Airbrush Flawless Setting Spray. Przechodzimy do dalszej części makijażu. Reszta makijażu powinna być dosyć subtelna. Zacznę sobie od brwi i od wyczesania ich żelem z Claresy. To jest True Glue. Następnie wypełniam brwi cieniem. Tutaj koncentruję się tylko na ewentualnych lukach w moich brwiach. Nie chcę, aby były podkreślone zbyt intensywnie. Przechodzimy do makijażu oka i ja zacznę od bazy pod cienie. Zacznę sobie od mojego bronzera i puszystego pędzelka. To jest Money Brushes numer 09. I pokrywam bronzerem całą powiekę. Cienie mogą być nałożone tak półtransparentnie. Nie muszą mocno pokrywać powieki. Nie musi być ona również wyrównana kolorystycznie. Tak będzie bardziej effortless. Użyję sobie teraz odrobinę takiego pudrowego, jasnego różu i wprowadzam go delikatnie powyżej załamania powieki. To fajnie złączy mi kolorystykę mojego makijażu. Ależ to ślicznie wygląda. Nie wiem, czy kamera będzie to oddawała, bo to są takie subtelne kolory.
Ale jak one się połączyły ze sobą, to jest tak pięknie. I do subtelnego rozświetlenia tego makijażu użyję sobie palety Zimna Mokka i cień ze śmietanką, ponieważ on jest taką subtelną perłą, nie jest mocno rozświetlający, więc pomyślałam, że tutaj fajnie się wpasuje i nałożę go troszkę wewnętrzny kącik i przesuwam trochę na górną powiekę. Jest rozświetlenie? Jest, ale bardzo, bardzo delikatne. Nobody's gonna know. How would they know? Użyję sobie jeszcze mieszanki tych dwóch cieni, skoro już jestem przy tej palecie i zrobię sobie bardzo delikatną, taką mięciutką kreskę. Zobaczcie, taka bardzo miękka kreska będzie po wytuszowaniu rzęs wyglądała dosłownie jakby to była po prostu jakaś taka rzęska dłuższa w zewnętrznym kąciku. No właśnie, tuszuję rzęsy. Zacznę od pogrubiającej. Teraz wydłużająca. Mam otwarte dwie, to korzystam. Dolne tuszuję tą maskarą, bo tamta mi się odbija. Na linię wodną beżowa kredka i przechodzimy do makijażu ust i usta to jest jedyny element, który może mocniej się błyszczeć w tym makijażu. Ja pomyślałam, aby wziąć sobie troszeczkę tego różu, którego używałam na policzki, wklepać go sobie w usta i na to nałożyć błyszczyk. Ok, wychodzi zdecydowanie za jasno, więc dołożę sobie odrobinkę NYX Smooth With w odcieniu 10 Pillow Fight. I zneutralizuję to trochę błyszczykiem z Anastazji. To jest odcień Nude. Ale zdecydowanie potrzebuję jeszcze konturówki, bo wyszło jakoś tak za blada troszkę. I tak prezentuje się skończony makijaż. Ja jestem nim absolutnie zauroczona. Uwielbiam ten efekt, jaki daje. Tę subtelność kolorów, delikatną cukierkowość na policzkach, no i te przepiękne wykończenie na skórze, które jest po prostu idealne dla tłustej skóry, ale nie tylko. Spokojnie osoby ze scerą normalną, dojrzałą czy suchą mogą śmiało sobie z tego trendu korzystać. Muszą tylko troszeczkę pozmieniać niektóre kosmetyki, aby podobny efekt osiągnąć. Fajnie, że Cloud Skin wpisuje się również w tą tendencję, w ten kierunek, w jakim idziemy, jeżeli chodzi o makijaż. To, co się pojawia na wybiegach, sugeruje nam, że odchodzimy już od takich bardzo intensywnych, mokrych skór właśnie na rzecz takich nieco subtelniejszych, również nawilżonych, również rozświetlonych, ale w taki mniej oczywisty sposób. I ten Cloud Skin, Cloud Makeup, ciągle mi się myli, jest jakby idealnym momentem właśnie w trendach. Napiszcie mi, co wy sądzicie o tym trendzie, czy mi udało się osiągnąć ten efekt i dajcie mi znać, czy jesteście team właśnie takie piękne, nawilżone, intensywne rozświetlenie, czy raczej to subtelne, satynowe. Jeżeli interesują was takie nowinki ze świata, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić nowych odcinków. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę i dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego.